Witam w świecie izotopii. Czy można udekorować mieszkanie na święta zgodnie z duchem minimalizmu? Ja postanowiłam tak zrobić, nie kupować żadnych nowych dekoracji, tylko wykorzystać to, co już mam. No i w tym odcinku pokażę, jak udało mi się to zrobić. Zapraszam. W ciągu roku moje mieszkanie mało się zmienia. Parę obrazów czy zdjęć na ścianach, kwiaty w wazonie lub w doniczce. Dekoracje są mimo wszystko przedmiotami bez większej wartości użytkowej, więc nie wpisują się w moją wizję minimalizmu. Jednak w okolicy Świąt Bożego Narodzenia udziela mi się nastrój udekorowanych sklepów i ulic i mam potrzebę wprowadzania tego nastroju do swojego domu. W tym roku postanowiłam, że nie kupię żadnych ozdób, ale wykorzystam to, co już w domu mam. Zaczęłam od lekkiej zmiany kolorystyki, którą najłatwiej jest osiągnąć poprzez domowe tekstylia. Zielone poszewki na poduszki zmieniłam na czerwone. Czerwony to kolor, który pasuje mi do świąt, jeśli tylko nie ma go w nadmiarze. Mój YouTube'owy fotel też zasłużył na zmianę wizażu i miękka poducha pokryła się wełnianą poszewką z delikatnym zimowym motywem. Na koniec zmieniłam zasłony na największym oknie. Kupiłam je 3 lata temu razem z tymi czerwonymi poszewkami i lubię je zakładać zimą, bo ocieplają wygląd z salonu. Swoją drogą w Belgii firanki nie cieszą się zbytnią popularnością. Najczęściej ludzie mają tylko zasłony lub rolety, a i tak okna przez cały dzień zostają odsłonięte. Pomyślałam, że mogę też wykorzystać obecne już i wiszące na ścianach ramki. Zazwyczaj wiszą tu rodzinne fotografie, ale przecież mogę na jakiś czas je zmienić. Znalazłam więc zdjęcia o takim zimowym charakterze, żeby mogły powisieć jeszcze po świętach i wydrukowałam je w punkcie fotograficznym. Teraz pozostało tylko włożyć je do ramek i voilà, zmiana dekoracji ściany gotowa. Zimą dni są krótkie, dlatego dla mnie w domu najważniejsze jest światło. Zawsze mam w domu zapas świec. Takie zwykłe tea lighty można wykorzystać na różny sposób. Czasem już od samego rana je zapalam i mam też sporo lamp. Postanowiłam jednak dodać jeszcze więcej światła. I te trawy, które stoją tu przez cały rok, przystroiłam dodatkowo LEDowymi malutkimi światełkami. Miałam je w schowku, ale musiałam dokupić nowe baterie. I moje zwykłe trawy nabrały świątecznego wyglądu. Znalazłam w szufladzie arkusze czerwonego błyszczącego papieru i przyszedł mi pomysł wykonania samodzielnie małej ozdoby. Wycięłam kółka i połączyłam je srebrną taśmą ala wstążką. Przypomniały mi się czasy, kiedy w szkole robiłam ozdoby na choinkę. Choinka, no właśnie, najważniejszy punkt na liście świątecznych dekoracji. Nie posiadam sztucznej choinki, a w tym roku święta będę spędzała w domu rodziców w Polsce. Ponieważ jednak bardzo lubię mieć w domu to zielone drzewko, to kupiłam taką jego mini wersję w doniczce. Akurat pasuje mi do tej białej osłonki, którą miałam w domu. Dekoracja będzie minimalistyczna, tylko mały sznur lampek, takich zwykłych białych, które dostałam w prezencie z jakimś stroikiem kilka lat temu. Stanie tu koło telewizora, albo może na blacie oddzielającym kuchnię od salonu. Która opcja jest lepsza Twoim zdaniem? Napisz proszę w komentarzu. Bardzo lubię zapach choinki i dlatego stosuję na święta olejek świerkowy. Stawiam w kącie dyfuzor olejków eterycznych i dodaję do wody kilka kropel. W ten sposób mogę się cieszyć zapachem choinki. Czasem zmieniam olejek świerkowy na zapach słodkiej pomarańczy. Polecam w ogóle olejki do aromaterapii dobrej jakości. Olejek świerkowy działa uspokajająco, odprężająco na zmęczony umysł i łagodzi bóle.
Również olejek pomarańczowy wprowadza pozytywny nastrój i redukuje nieprzyjemne zapachy. Po takim dekorowaniu warto zjeść coś smacznego. Ja zrobię sobie pain perdu z takiej brioszki pieczonej przez mojego znajomego. Wykorzystam do tego kasonadę, czyli trzcinowy, ciemny, brązowy cukier i tak zwane kurze mleko, czyli połączenie żółtek i mleka, ale ja wykorzystam mleko roślinne i zrobię sobie takie tosty, które są grudniowym śniadaniem. No i tak oto udekorowałam swoje mieszkanie, nie kupując nic nowego. Jedyna nowa rzecz, jaką kupiłam, to ta zielona choinka, która, mam nadzieję, postoi w doniczce do wiosny, a potem ją wysadzę do ziemi. Zachęcam Ciebie też do wykorzystania Twojej kreatywności, pomysłowości i oczywiście wykorzystania tego, co już w domu masz. Jeśli odcinek się podobał, do czegoś zainspirował, to bardzo poproszę o zostawienie kciuka w górę, podzielenie się tym odcinkiem, to bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.